Siemano, a dzisiaj porozmawiamy o nowym obiektywie od Laowy Ranger 16-30 mm. I uwierzcie mi, ten obiektyw jest przepiękny. Ale o wszystkim dowiecie się w dalszej części odcinka. Zapraszam. To, że jestem fanem obiektywów Laowy Ranger, to na pewno wiecie, zarówno po moich filmach na YouTubie, bo co drugi film prawie jest zrobiony tym, zarówno jak i na Instagramie, bo tam stawiam dużo backstage'owych ujęć z planów. I nie ma w tym nic dziwnego, bo po prostu ta seria obiektywów jest świetna. I mówię to szczerze, naprawdę, bo jakość, jak i ergonomia pracy w stosunku do ceny jest genialna. I ja do tej pory bardzo dużo pracowałem na ogniskowej 28-75, jednak wiedziałem, że z czasem będę potrzebował czegoś szerszego, a że jestem bardzo przyzwyczajony do plastiki od Rangera, fajnie by było mieć podobny obiektyw, tylko szerszy. No i jest 16-30 mm. No i nie ma co ukrywać, że z takim zestawem dwóch obiektywów 16-30 oraz 28-75 jestem w stanie zrobić bardzo dużo. Myślę, że na chwilę obecną nie potrzebuję żadnego nowego obiektywu, bo taki zakres ogniskowy spełnia moje wszelkie oczekiwania. A najfajniejsze jest to, że seria Ranger kryje pełną klatkę. I na przykład tak jak tutaj jest zaczepione na full frame'ie, bo wydaje mi się, że najczęściej teraz korzystam z tej kamery. I nie ma w tym nic dziwnego, bo połączenie pełnoklatkowego obiektywu z pełnoklatkową kamerą jest idealnym rozwiązaniem i to rozmycie w tle jest przepiękne. No to teraz trochę o samym obiektywie. Mamy tutaj zakres, tak jak mówiłem, 16-30 mm ze światłem 2,9. Jest to takie same światło jak w moim poprzednim Rangerze 28-75. Dziwi mnie trochę, bo jest to obiektyw filmowy, a obiektywy filmowe przyzwyczaiły nas do tego, że zębatki są zazwyczaj w tych samych miejscach jak w innych obiektywach. Jednak tutaj jest duża różnica. Więc od razu, jeśli macie podpięte na przykład 3 silniki od przesłony ostrości i zooma, no to oczywiście przy zmianie obiektywu, w tym wypadku na 16-30 mm, na przykład na ten 28-75, będziecie musieli zmieniać położenie swoich silników, bo zębatki są w totalnie różnych odległościach. Czemu tak jest? Nie wiem, domyślam się raczej po prostu, żeby skrócić jak najbardziej szkiełko, po prostu zmienili ułożenie zębatek. Z mojego punktu widzenia, jeśli 16-30 mm miałoby być rozmiaru 28-75, to ja wolę tą opcję, że zębatki są w różnych miejscach, bo rzeczywiście wyważenie tego obiektywu na roninie to jest w ogóle błahostka. Bardzo proste, bardzo fajne, jest to bardzo przyjemne. I fajne jest to, że przy zmianie ogniskowej na roninie nie występuje aż tak wielka zmiana wagi, żeby rozkalibrować cały nam system. Więc jeśli lubicie pracować na gimbalu i chcecie używać takiego obiektywu, no to on będzie świetnie się sprawdził, bo naprawdę praca na nim to jest przyjemność. Tak jak poprzednie Rangery nas przyzwyczaiły do solidności swoich obiektywów, tak samo jest tutaj, do samej obudowy nie ma się czego przyczepić. Jest bardzo ładnie wykonany wizualnie. Z jednej strony mamy opisane metry, z drugiej stopy, w zależności czy to jest dla Europy, czy dla Stanów. Jest ładny zakres milimetrów, jeśli chodzi o ogniskową. Na przedniej obudowie mamy ładnie opisaną ogniskową, więc to takie wiecie, smaczki, które na przykład na planie filmowym fajnie budują naszą pozycję, że jesteśmy profesjonalistami i wyglądamy z takim sprzętem dobrze. Z technicznych rzeczy to close focus jest od 33 cm. Nie jest to jakoś super blisko, nie jest to obiektyw makro, ale przy na przykład 16 mm 33 cm to już jest fajnie. To już możemy naprawdę podziałać fajne, ciekawe rzeczy. Co jeszcze fajne? Przednia soczewka zyskała filtr, osłonkę, takie szkiełko, które osłania przednią soczewkę. I tego we wcześniejszym moim Rangerze nie ma. I to jest fajne, bo jakby w jakiś sposób niwelujemy przynajmniej w jakimś stopniu to, że możemy uszkodzić sobie przednią soczewkę. Mój obiektyw jest z mocowaniem PL i szczerze, jakbym miał kupować kolejne obiektywy, byłyby one z mocowaniem PL, bo po prostu jest to dużo szybsze, bezpieczniejsze, jakoś coraz bardziej przyponuje się do tego systemu i no szczerze nie oszukujmy się, jest to bardziej powszechne w świecie filmu, że wtedy możemy na przykład ten obiektyw zapiąć sobie pod Alexę czy Soniacza. Z takich technicznych rzeczy fajne jest to, że ten obiektyw praktycznie nie oddycha przy zmianie ostrości. Tak jak sami możecie sobie zobaczyć, obiektyw w close focusie, więc nie możemy już bardziej doostrzyć, ale możemy sobie przyostrzyć na dalszy plan. I zobaczcie, że nie ma aż tak wielkiego oddychania obiektywu, jak możemy zobaczyć na przykład przy innych obiektywach, co jest fajne i miłe dla oka, bo im mniej my pokazujemy widzowi, że jest to nagrane, bo wtedy on bardziej wierzy w nasz materiał.
to, jaka pierwsza myśl przyszła mi do głowy, kiedy miałem jeszcze dwa obiektywy, to czy z 16-30 mm na 28-75 jestem w stanie tak połączyć te dwa obrazki, że nie będzie czuć w nich zooma. Czyli od 16 do 75 mm zrobić płynny zoom. No i dobra, zrobiłem to, sprawdziłem to. Prawie się to zgadza, ale jest tam różnica, jeśli chodzi o pierwszy plan. Zobaczcie sobie, że kiedy dozoomowujemy, już jesteśmy przy końcu skali 30 mm i przechodzimy na 28, zmienia się delikatna perspektywa przedniego planu, co wtedy jakby dyskwalifikuje to, że widzimy, że to jest płynny zoom. Mimo wszystko może przy szerszym planie, na przykład kiedy robimy totalne na przykład ujęcie na pole albo jakieś takie szersze ujęcie, to może w tym wypadku się to uda zrobić lepiej, ale tak jak widzicie na pierwszym planie widać, że jest tam łączenie. Mimo wszystko, ale wygląda to całkiem nieźle, choć nie możemy tego traktować jako jednoujęciowy zoom od 16 do 75 mm. Tak samo jeśli chodzi o flarowanie. Tak jak możecie sobie zobaczyć, świeciłem latarką centralnie w obiektyw przy różnej gęstości światła, bo starałem się bardziej je rozproszyć albo skupić. I teraz widzicie, że obrazek jest bez żadnego filtra, jest to gołe, czyste szkiełko, tak jak nam daje producent. I to wszystko daje fajną taką halację, nie jest to takie ostre światełko, jest ono troszkę bardziej tam zmiękczone, mimo tego, że obiektyw jest bardzo ostry, co zaraz Wam pokażę. To zobaczcie, że ta halacja jest miła, taka przyjemna, jakby ten obiektyw na dzień dobry daje takie fajne poczucie tego światła. I dlatego ja stałem się ogromnym fanem tego obiektywu, bo zobaczcie, że ten obiektyw daje przepiękny obrazek, a jeśli my możemy sobie dołożyć teraz do tego jakiegoś miejsca, to tylko sobie możemy podbić ten obrazek. Ale jeśli na przykład nie macie takiego filtra, to na dzień dobry i tak jest dobrze. I tak jak mówiłem o ostrości, bałem się, że przy takiej szerokiej ogniskowej może on nie być parafokalny, bo na przykład Ranger 28-75 był parafokalny i działało to bardzo dobrze. Tak samo byłem ciekawy, jak jest tutaj. No i wykonałem testy na tablicy, przybliżyłem, oddaliłem i ostrość była trzymana, co było bardzo miłe i fajnym było zaskoczeniem, bo to bardzo ułatwia przy realizacjach, kiedy na przykład jesteście sami, chcecie sobie dozoomować na przykład na jakiś obiekt, który chcecie pokazać widzowi. I tutaj ta parafokalność była trzymana i zobaczcie, jak obiektyw przy najszerszej ogniskowej zagina już linię, co akurat tutaj też nie jest fajne. Ja na tym obiektywie w ostatnim czasie wykonałem naprawdę sporo projektów, żeby ta recenzja była dla Was taka rzetelna i żeby te obrazki, które dla Was pokazuję, były z oryginalnych planów i żebyście sobie zobaczyli, że to daje radę, bo naprawdę ja jestem zachwycony tym obiektywem. Myślę, że w większości, 80% czasu, który on spędził u mnie, to jest na gimbalu, bo jest to obiektyw, który fajnie się waży, który fajnie pracuje, który fajnie działa przede wszystkim z lidarem. I w końcu lider pokazuje naprawdę swoje umiejętności, bo działa on fenomenalnie. Kiedy ostatnio graliśmy w polu w kukurydzy, to w połączeniu z tym obiektywem, mimo że na pierwszym planie były postawione źdźbła kukurydzy, to trzymał on ostrość na buzi. To było fajne, bo nie miałem wtedy ostrzyciela. Jak wiecie, teledysk, to jakby ciężko czasami niektóre rzeczy pogodzić. Tak w tym zestawie dało to naprawdę radę. No i tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo się cieszę, że mogłem Wam opowiedzieć o tym obiektywie, bo jest on fenomenalny. I jeśli potrzebujecie szerokiego zooma z dobrą ogniskową, pełnokrótkowego, to ten obiektyw jest zdecydowanie dla Was. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję i trzymajcie się. Widzimy się niedługo.